Okay. And We're going? We're going. It's rolling. How do you say that in We're Polish? rolling. Can you say it in Polish? Maybe someone can tell us. Ale Ania, to nie pierwszy raz, gdy jesteś u mnie na kanale. No. Spotkaliśmy się, chyba to było 1,5 roku temu, jakiś czas temu, 2 lata temu może nawet. Ale czy możesz nam przypomnieć Twoją historię? Czy dobrze pamiętam, że tak jak ja jesteś Amerykanką? Tak, dobrze pamiętasz, że jestem Amerykanką. Urodziłeś się i wychowałeś się w stanie Iowa, tak? Nie. Urodziłam się w Polsce, bardziej dokładnie w Gdyni i mieszkałam w Sopocie. Pierwsze 5 lat mojego życia. Tak, weź ładnie sukieneczkę i pięknie tak dalej. Licznie wszystkie wstaną. Why don't you guys go run to the red? Walk to there. Just walk. To the red? Yeah, and then back. Oh, maybe that's not too good idea. Jak miałam 5 lat, moja rodzina wyprowadziliśmy do Stanów, więc tam spędziłam 17 lat i 5 lat temu wróciłam do Polski po studiach w Stanach i postanowiłam podróżować trochę na 6 miesięcy, ale okazało się, że zostałam tu zbyt dłużej. Ile lat temu to było? 5. 5 lat temu już. Więc to jest 5-letni, 6 miesięcy podróżowanie. To niesamowita historia. No. Urodziłeś się w Polsce, spędziłeś pierwsze 5 lat swojego życia tutaj. W którym mieście, tak, w Sopocie. Postanowiłeś wrócić na krótki pobyt, ale to już trwa 5 lat. No. Nie mogę wierzyć, ale to jak szybko ten czas leci po prostu. No, ale to też dużo rzeczy w moim życiu zmieniło wiele razy, więc to jest szybki, ale też jestem całkiem inną osobą. O, super. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Powiedziałam, że dużo zmieniłam w tym czasie, kiedy mieszkałam w Polsce. Może to wystarczy, nie muszę. To wystarczy. No. Mam pytanie dla Ciebie. Jak zmieniłaś Twój czas w Polsce? How to say this? How has Poland changed you? Okay. Jak to powiedzieć po polsku? Może w jaki sposób Polska wpłynęła na Ciebie, czy jak się zmieniłeś ze względu Polski, czy życie w Polsce, nie wiem. Dziękuję za pytanie. Kurczę, to jest ciężko, żeby właśnie siedzieć po tej stronie i odpowiadać na pytania. Ale jak Polska wpłynęła na moje życie? Myślę, że naprawdę mamy trochę dłuższą historię związaną z Polską. A ile lat? Bo wiesz, przeprowadziliśmy się do Polski z Abi 12 lat temu. I to jest absurdalne. Nie wierzę naprawdę, że tyle czasu już minęło. Ale myślę, opowiem krótko. Myślę, że znaleźliśmy dom w Polsce, naprawdę. Że przyjechaliśmy tu i tutaj mieszkaliśmy przez 2 lata, ale jednak wróciliśmy do Stanów. Ale będąc z powrotem w Stanach, zrozumieliśmy, że to był błąd i chcieliśmy spróbować ponownie życie w Polsce, więc wróciliśmy i teraz
to było 8 lat temu, kiedy wróciliśmy. Czyli Właśnie- 4, potem przerwę. To było 2 lata, przerwę na 2 lata, Aha, okej. a teraz 8 lat, więc Aha. razem wzięte to jest 10 lat w Okej, Polsce. okej. Więc jak ludzie mnie pytają, ile lat jesteś w Polsce, to myślę, że najlepiej, no najprościej my mówimy 10 lat. I myślę, że kurczę, kiedy zastanawiam się nad tym pytaniem, myślę właśnie o tych przyjaciół, o tych miejscach, o Gdańsku. Jesteśmy teraz w Gdańsku, gdzie my się poznaliśmy. Mieszkamy teraz w Poznaniu, ale kurczę, Polska jest dla nas, znaleźliśmy swój dom chyba, nasz kraj, można powiedzieć. No i też myślę, że jest coś w tym, bo wy byliście po studiach, tak? Więc byliśmy w tym samym wieku, kiedy to prawda. wyprowadziliśmy. I ja też myślę, że jest coś ważne w to, że czuję jakby nauczyłam jak żyć jaką dorosłą osobą. No wiesz, bo na uniwersytet w Stanach to nie wiem jak było dla ciebie, ale mieszkałam w akademiku i miałam taką życie, gdzie wszystko było połączone ze studiach i to było takie oczywiste, co będę zrobić co roku, bo masz grafik na how do I say? Zajęcie czy... No tak, że wszystko jest takie zaplanowane i nawet to, że zrobiłam studiach, to było takie oczywiste i nie musiałam dokonać decyzji, ale potem jak zaprowadziłam do Polski, byłam tutaj i miałam taką wolność, takie otwartość, że wszystko, no oczywiście nie wszystko, ale muszę wybrać. I muszę powiedzieć, że do tej pory to nie jest dla mnie najłatwiej. 4 lata ciągle miałam taką poczucie, dlaczego jestem tutaj, nie w Stanach, czy powinnam wrócić, No pamiętam, nie wiem że co zrobić, dlaczego zastanawiałeś się. jestem tu, że takie nie myślałam poważnie, żeby wrócić do Stanów, ale też nie byłam pewna, że chcę tutaj zostać. To ma sens. No i dalej nie wiem, co będzie, Okej. ale teraz w tym momencie mam takie spokój, że moje życie jest tutaj i jestem takie bardziej pewna w tą uczucie, że jestem i chcę być tutaj. I że na razie to jest twoje miejsce na ziemi. Tak, także... tak. I oczywiście my też, miewamy takie momenty, kiedy zastanawialiśmy się, gdzie chcemy żyć, bo można właśnie w tym życiu możesz coś zmieniać rzeczy, miejsce, zamieszkanie. Dostałam kiedyś, czasami dostaję takie komentarze, że właśnie zrobiłem filmik o tym, jak opuściliśmy Polskę, jak wróciliśmy do Stanów i dostałam mnóstwo, to jest przesada, ale kilka komentarzy, że albo Polskę, albo Stany, to masz jeden wybór na całe życie i to jest śmieszne podejście, bo oczywiście... No zawsze możesz coś zmienić. Ania, jak twoja robota, jak praca? Wiem, że jesteś nauczycielką języka angielskiego, pomagasz Polakom z angielskim. Czy podoba ci się taka praca? Tak, bardzo lubię pracę z ludźmi. Mam dużo indywidualne lekcje i myślę, że to, że w tym kontekście nauczyłam, jak ważna jest ta strona emocjonalna, nie wiem, uważność, nie wiem jak to powiedzieć, ale też dla mnie też jest ważne nie tylko nauka o gramatyce i słownictwo, ale też mentalność, czy nie wiem, czy ta podejście, że ostatnio w moich lekcjami z grupami, w lekcjach. Tak, na lekcjach. Na lekcjach, w grupach.
dodałam więcej elementów, takie o co chodzi w emocje, jak nauczymy język, dlaczego czujemy stres, co to jest dokładnie. I to jest, widzę... Stres w momencie mówienia w języku obcym, tak? Tak. Bo uważam, że wszyscy, no oczywiście wszyscy czują taką stres, bo to jest naturalny, ale też to jest taki stres, gdzie mózg myśli, nie wiem, że jest coś niebezpieczne w to, że na przykład jeśli popełnisz jakiś błąd, że to jest taki strach, że nie, po prostu lepiej nic nie mówić. Oczywiście, tak. Ale to jest absurdalne. To jest absurdalne. No i może to jest związane z podejściem nauka w szkołach, gdzie studenci muszą stać tak, no i powiedzieć klasą, i mają taką wstyd, jeśli popełniają jakiś błąd. Ale ostatnio pracowałam dużo z studentami, żeby zrozumieć, że nie jest nic złego w tym, że robisz pomyłki, bo no widzisz tutaj, że ja robię i to jest więcej. To jest po prostu, jestem człowiek, jestem osoba, która nie zna język, ale to nic nie znaczy o mnie, że jestem głupia albo coś, to jest po prostu proces. Więc Ania, emocje wpływają na znajomość języka, czy może nie na znajomość, ale jak my się czujemy w momencie mówienia. Tak. Czy masz jakieś porady dla Polaków, którzy może mają, może muszą posługiwać się angielskim w pracy, ale stresują się tym i ciężko im odważyć się na to, żeby otworzyć usta podczas jakiegoś spotkania po angielsku. Jakie masz dla nich porady? To jest bardzo duże pytanie. Ale czy jest taka możliwość, czy jest opcja, żeby zmniejszać ten stres? Nie, no tak, ale musisz też iść w tą sytuację, bo jak unikasz czegoś, nauczyłam trochę o tym w podcaście o psychologii, że jak myślisz, że coś jest niebezpieczne i unikasz tego, twój mózg myśli, że no naprawdę to jest niebezpieczne, muszę to unikać. I to powoduje, że ten reakcja stresowa jest nawet silniej. No więc musisz sobie nauczyć, że jest dobre, żeby iść w taką sytuację, na spotkanie z stresem. No. Tak, ale... Iść naprzeciw, Tak, że nie powinnaś unikać takie sytuacje, ale ja bym powiedziała, że nie jest tak łatwo, że masz stres i musisz po prostu to zrobić. Myślę, że jest lepszy pomysł, żeby zrobić krótkie, małe kroczki. Kroki? Nie wiem. Kroczki można. Tak. I znajdź może jakieś spotkanie po angielsku, taki bardziej nie spotkanie w pracy, ale takie spotkanie na mieście gdzieś, na luzie, tak, albo jakieś wydarzenie po angielsku. Są takie. Na przykład w mowie, czasami w szkole, gdzie pracuję. To jest szkoła językowa we Wrzeszczu, w Gdańsk-Wrzeszczu. No. I organizujecie właśnie takie spotkanie na luzie w języku angielskim. Są po polsku też spotkanie takie bardziej kulturalne. Super. Są zajęcia na wiele inne języki. Ale to jest takie wygodne miejsce, gdzie możesz rozmawiać przy kubek herbaty. Super. No więc ja mam 2 grupy tam teraz, ale też są 2 albo 3 inne nauczycielki angielskiego,
Jest bardzo fajna atmosfera. No więc oczywiście takie sytuacje to jest najbezpieczniej, bo to jest języka angielskiego i tam w tym kontekście jest dobre, żeby praktikować, can I say that? Ćwiczyć, tak. No. A potem no, myślę, że jest dobre, żeby zrobić coraz więcej rzeczy, które są... Które cię stresują trochę? Jakiś szukać nowych wyzwań, tak, cały czas. Tak. I kurczę, dla mnie łatwo mówić, ciężko robić, tak? Bo... Nie, ale ty na pewno to zrobisz, bo jak to, że jesteśmy w Polsce i musimy poradzić sobie w języku polskim, to znaczy, że my mamy takie wyzwanie codziennie. Nawet jak byłam u ortopeda, ale bardzo się stresowałam, że nie będę dostać taką skierowanie, które potrzebowałam. No więc z koleżanką pracowałam, żeby ćwiczyć takie speech, no nie wiem, żeby tłumaczyć, co się dzieje i wiesz, Super. że... Zapamiętałeś jakieś zwroty czy zdanie? No teraz nie wiem, bo to było kilka miesięcy temu, ale na pewno takie rzeczy mi pomagają no po prostu pomagają, że muszę wyrazić mój pomysł. Teraz, kiedy rozmawiamy o tym, uświadamiam sobie, czy można tak powiedzieć, Nie wiem. że muszę szukać właśnie takich wyzwań i ciężko mi było na tym pierwszym roku studiów na uniwersytecie. Po polsku? Tak, na uniwersytecie w Poznaniu, kiedy musiałam robić jakieś prezentacje. Pierwsze prezentacje oblałam po prostu. Tak bardzo się stresowałam, serce zaczęło mi mocno bić. I ludzie po prostu tak znajomi to widzieli, zobaczyli i zrozumieli, że no kurczę, Will teraz ma poważny problem i naprawdę... But you're still alive. Dokładnie i za każdym razem potem było mi trochę łatwiej, ale dokładnie. Ale wcześniej tego unikałem, nadal unikam, ale chciałbym odważyć się na to, żeby robić jakieś prezentacje, przemówienie chyba nie, ale to to fajny sposób właśnie, żeby chyba można powiedzieć iść naprzeciw strachu, a nie z ciekawości, jak ci idzie z nauką polskiego. Ja bym powiedział, że doskonale ci idzie, że twój poziom jest cały czas wyższy. Dziękuję. W lutym zdałam egzamin języka polskiego B1. Gratulacje. Dziękuję, dziękuję. A jak moja nauka wygląda? No, jest trochę śmieszne, że to nie wygląda jak nauka. Moim zdaniem, nie wiem, bo to jest po prostu moje życie, ale też myślę, że mam taką podejście, że wszędzie znajdę, że w każdym sytuacji, jak jestem w Polsce, znajdę sobie jakąś możliwość, że w moim głowie wszyscy są moją nauczycielem. O, super, zawsze znajdujesz jakieś okazje, żeby czegoś się nauczyć. Tak. I może mój chłopak jest główny nauczyciel, ale... On pochodzi z Brazylii, tak? On nie jest Polakiem. No, jest Polakiem i jest bardzo cierpliwy i bardzo... też staram się nauczyć... No, ostatnio Ale razem pomagacie sobie, tak? W nauce języków.
angielskiego i polskiego. Tak, ale on ma bardzo, bardzo wysoki poziom angielskiego, no więc nie wiem, czy ja pomaga tak Na dużo. pewno tak. Więc oczywiście jest łatwiej mówić po angielsku, ale wiem, że to jest bardziej męczące. No ostatnio obiecałam sobie, że że chcę mówić więcej po polsku z niego? Z nim. Z nim, bo no jest męczące, żeby rozmawiać w drugim języku. Masz na myśli, że on musi cały czas po angielsku z tobą? No, tak, no. ale... I to jest męczące. I ostatnio coś mówił o tym i rozumiałam, no faktycznie to jest bardzo męczące i chciałabym wyższyć, nie wiem, podwyższyć twój poziom. mój poziom, żeby miał możliwość, żeby sobie wyrazić po polsku ze mną. Ale to jest super, że on właśnie wspomniał o tym z jednej strony, a z drugiej strony, że to zrozumiałeś, tak? I że pracujesz nad tym. I naprawdę ja już widzę i słyszę efekt, naprawdę. To było like tydzień, kilka tygodni temu, no więc nie wiem, czy efekt jest z tego, ale no razem ćwiczymy i on jest bardzo cierpliwy, bardzo dobry nauczyciel polskiego. Ale też chciałam powiedzieć, że jedyna rzecz, która mi pomaga najwięcej jest to, że jestem bardzo ciekawa słów. Okay. Że jak słyszę nowe słowo, myślę o tej części słowa i zapytam siebie, a co to znaczy, a czy to jest połączone z tego, albo jak jestem gdzieś i widzę nowe słowo, po prostu zapytam kogoś, czy to jest kelner, czy nie wiem, pani w recepcji, czy coś. Po prostu zapytam, co to znaczy. Bardzo mi się podoba to podejście, bo to jest jakby powód do rozmowy, tak? Tak. I to jest praktyka za darmo, to jest lekcji polskiego za darmo. Tak, ale też myślę, że ludzie... Jesteś dla mnie przykładem, naprawdę. Chciałbym ty też jesteś w taki sposób, bardzo mi się podoba takie podejście. Więc ciekawość. Ciekawość to jest... cię prowadzi. Czy masz jakieś przykłady słów, których nauczyłeś się niedawno? Niedawno, tak. Pajda chleba? Tak, tak. I lubię to bardzo. To dziwnie brzmi, pajda, ale to jest jakby ten chleb w całości, tak? Nie, to jest gruby, krojony. Tak, na przykład pajdę chleba ze smalcem. Tak, tak. Wow. Ale bardzo, bardzo lubię to słowo, bo to jest rzeczownik. Jedno słowo, które już tłumaczy wszystko. Pajda. Nie musisz powiedzieć, że to jest że wiesz, ale to tylko chodzi o chleba, nic innego. Jest takie bardzo specyficzne i też uwielbiam dobry chleb, uwielbiam takie, gruby super. Pajdę chleba. Tak. Uwielbiam, bo ja mam dobre tak kanapki. Z malcem i z ogórkiem, rzadko pozwalam sobie na to, ale to jest... Jeśli kiedykolwiek będę miał córkę, chciałbym nazwać ją Pajda. I środkowe imię chleba. Przepraszam. Za dużo kawy Ale ostatnio wypiłem. mam nową studentkę, która ma pies z nazwy Pajda. Pajda, super. Jest super. Czy masz inne ulubione potrawy, smaki, nie wiem, pewnie. danie? Tak. Nie, twaróg śmietankowy ze Strzałkowa. To jest takie twaróg, które znam dzięki mojego chłopaka. On bardzo lubi. Jest takie śmietankowe, ale nie jest możliwe, żeby kupić wszędzie, tylko w sklepach, które ma jakieś specjalne dostawy, albo ostatnio kupiłam w małym warzywniaku
Bardzo lubię żurek. Żurek. Też Też lubię. w tym roku pierogi z jagodami. O, Nie wiem dlaczego, ale w przeszłości nie za bardzo lubiłam. Nie wiem dlaczego. Ale znalazłam szczęście w pierogach z jagodami. Super. Nawet sama zrobiłam. To było wielkie fajnie. wyzwanie. Super, że gotujesz właśnie polską kuchnię czasami. Tak, bo bardzo lubię dobrej jakości i na przykład jak kupuję pierogi z twarogiem, ale czuję, że połowy ten farsz Chyba tak, jest farsz. budyń, to mnie wkurwia, bo to jest... Nie, ja mam taki... Co to ma być, tak? Że połowy jest... budyń. Okej, Takie dziwne, bo to jest tańsze, ciekawe. więc dodali tak tańsze rzeczy, jak robią w sklepach. No ostatnio zauważyłam, może po inflacji, że to jest bardziej popularne, Bardzo ale ciekawe. muszę powiedzieć, że mam bardzo wysoki Oczekiwania? oczekiwania, jeżeli chodzi o jedzenie, więc to znaczy, że muszę sama to zrobić, bo też nie chcę płacić, no wiesz. Jesteś prawdziwą Tak. Polką chyba. Może tak. Tak, ale trzeba mieć takie oczekiwania i zasady. Bardzo lubię jedzenie, to jest jeden z... No tak. I też Czasami- lubię ten proces, wiesz, jest po prostu, lubię to poczucie, że mogę coś stworzyć i to jest taki kreatywny też proces i Bo no po prostu chleb robisz, własny chleb. tak, w lato mniej robię, bo jest gorąco i nie chcę włączyć piekarniku, ale no No, często gotujesz, czasami organizujesz jakieś imprezy, na jakich zapraszasz przyjaciół i No. sama wszystko gotujesz No. przepyszne naprawdę. No fajnie. Już. Czy jesteś jesieniarz? Myślę, że jestem. Tak? Nawet nie wiedziałam, że istnieje takie słowo, ale jesieniarz, tak? Nie wiem, ja wiem jesieniara, ale O, znam super. słowo jesieniara, ale Fajnie, chyba jestem. Ale w tym roku nie wiem, czy nie jestem gotowy po prostu. Jestem jesieniarzem, ale nie czuję, że jestem gotowy na zmianę pór roku. no tak, Ale tak. Ale ostatnio myślałam o co będzie mój plan na zimę i no, mam nadzieję, że masz nadzieję, że nie nadejdzie zima, co to znaczy? że the winter won't come. Nie. Mam nadzieję, że są kilka rzeczy, na których chcę skupić i Na spróbować. przykład, czy możesz zdradzić? No, myślałam, że byłoby fajne, żeby w końcu how do I say take part in? Wziąć udział w lekcje w pływaniu. O, fajnie. Bo zrobiłam jako dziecko, ale nie jestem bardzo pewna w mojej umiejętności i Ja też nie chciałabym być silniej w wodzie, żeby kiedyś spróbować surfingu. O, fajny pomysł. Więc to jest, wiesz co, połączone z nauką języka, to jest przykładem coś innego, na które mam trochę strachu, ale rozumiem, że jeśli chcę spróbować takie nowe wyzwanie, muszę coś zrobić. Tak, szukać okazji Tak. i próbować. Tak. I to Kurczę. też buduje takie confidence.
same zrobienie. Właśnie. Kurczę, Ania, dziękuję za motywację. Ja teraz, no to jest inspirujące dla mnie rozmowa, bo teraz ja mam takie uczucie, że też chciałbym więcej próbować, No, nie wiem, ja też. znaleźć jakieś nowe hobby, czy iść na spotkanie ze strachem, tak? No super. Albo do siłowni, bo to też jest dla mnie imponujące. Okej, to jest trochę stresujące? Stresujące, tak. Tak, intimidating. Tak. A co chciałbyś zrobić? Dziękuję, kurczę. Wiesz co, tak, chciałbym podróżować do kraju, w którym nie czuję, nie wiem, co są takie kraje, które słyszałem, że mogą stanowić jakieś wyzwanie, na przykład Indie, czy Chiny może. Chciałbym pojechać samemu do takiego kraju i po prostu przekonać się, jak dam radę i znaleźć się w takich sytuacjach, w których muszę sobie poradzić, tak? I myślę, że będzie w porządku, ale chciałbym iść, wychodzić ze swojej strefy komfortu językowo i też oczywiście ze względu na podróże. Chciałbym po prostu połączyć język i podróż i nie wiem, ale w takich okolicznościach, w których nie czuję się na 100% swobodnie czy pewnie. Ale to buduje dużo pewności. To prawda. I myślę, że żyjemy w czasach, gdzie jest łatwiej unikać niekomfortowych sytuacji. O, tak. No, ale jak unikam takiej sytuacji, widzę, że nie mam dobry humor albo pewność w siebie, w życiu, że generalnie to jest jak tracę taką energię do zrobienia rzeczy, które sprawiają mi satysfakcję i przyjemność. To jest to. Więc Wow. no. Wow, Ania, tak, dziękuję za rozmowę. I mamy jedno życie, trzeba żyć. Trzeba żyć. Garściami, brać garściami. Ale życia. wiesz co, muszę też powiedzieć, że pomimo to, że mogę rozmawiać o tę teorię bardzo łatwo, no dla mnie to też jest trudne Tak. i często nie robię te rzeczy, które są niekomfortowe, ale Tak, ale to wszyscy pracuję to na to. mamy chyba. No. Jest taka tendencja, ale tak, warto od czasu do czasu sobie przypominać i potem próbować. I też bardzo ważne jest, żeby nie oceniać siebie za to, że nie byłam w tym dobra, albo nie wiem, jak mówiłeś o prezentacji po polsku i to było, no to nie było dobry może rezultat, ale to, że to spróbowałeś, to jest zwycięstwo. Moim zdaniem. Bardzo dziękuję, to fajne jest podejście i kurczę. Bardzo dziękuję Anie za tą inspirującą rozmowę. Chodźmy, zróbmy sobie tatuaż. Czy możemy skoczyć ze spadochronem, czy ze samolotu? Mam studentą, która to zrobiła. No okej. i to zmieniło jej życie. Więc trzeba, chodźmy. No, ale do tatuaż samolotu. już mam. i nie Już będę, masz, okej. Ja jeszcze tatuaże nie mam, więc Okej, ale chcesz tatuaż? teraz po tej rozmowie oczywiście. Że tak. No, dziękuję bardzo. Super Cię zobaczyć w Gdańsku i Wzajemnie. dziękuję za dawkę pozytywnej energii i inspiracji.